Cześć kochani, następna audycja, następne spotkanie. Jak zwykle widzę Was, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj powiemy? Dzisiaj znowu powiemy, słuchajcie, o polach magnetycznych. Taki zrobię pewien wstęp. E, Wstęp do czego? No w zasadzie już od wielu, wielu tygodni, nawet miesięcy, nawet od kilku lat zamieszczam materiały tutaj na tym kanale dotyczące oddziaływania pól magnetycznych na organizm i mówimy sobie, że od początku ludzkości jesteśmy zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych, pola elektromagnetycznego przede wszystkim Ziemi, ale też pola elektromagnetyczne różnych planet, na przykład magnetarów, takich potężnych ciał kosmicznych, które wytwarzają ogromne pola magnetyczne, na nas też oddziałują. Nawet na bardzo słabym poziomie, ale oddziałują. I okazuje się, zresztą są badania naukowe, są nobliści również, którzy otrzymali w ogóle nagrody właśnie Nobla za badania naukowe dotyczące wpływu oddziaływania słabych sygnałów. Okazuje się, że słabe sygnały oddziałują znacznie silniej niż sygnały mocne na organizmy. To naturalne tło magnetyczne naszej planety, w tym żyjemy i do tego wszystko powinno być porównywane. Faktem jest, że od ponad 500 lat to pole magnetyczne naszej planety słabnie, na to się nakładają, wielokrotnie o tym mówimy w audycjach i w wywiadach z panem Andrzejem Fiedorkiem, równie znanym wam przecież już, że to pole magnetyczne z Ziemi słabnie, ale z drugiej strony nakłada się na nas olbrzymi, niewyobrażalny wprost ciężar sztucznie generowanych pól elektromagnetycznych, pól, z którymi mamy codziennie do czynienia. To są pola, słuchajcie, wytwarzane przez nasze komórki, to są pola wytwarzane przez wszystkie nasze urządzenia elektryczne, laptopy, odkurzacze, lodówki, pralki, sieci przesyłowe wysokiego napięcia. Oczywiście instalacje komórkowe, zwłaszcza sieci, które ja nazywam ta dzisiejsza technologia pięciu grześków i tak dalej. Wszystko to oddziałuje na nasz organizm na poziomie subkomórkowym, a dokładnie na poziomie komórkowym, dlatego że przecież każda nasza komórka składa się z atomów, a w takim razie, jeżeli atomy składają się z protonów, z neutronów i krążących wokół jądra atomowego elektronów, to w związku z tym te pola elektromagnetyczne oddziałują na ładunki elektryczne. I dzisiaj chcę bardziej przybliżyć ten troszeczkę temat. Taka prosta, że tak powiem, lekcja, taka przypominajka dla Was. Jeżeli to Wam się spodoba, to będę prosił Was o lajki, o jakieś komentarze. Oczywiście, jak zwykle, o subskrypcję, bo to po prostu pomaga nam wszystkim. Widzę, no i Waszą aktywność i to daje po prostu zadowolenie, że ta cała praca niełatwa, tak prawdę mówiąc, codziennie ukazują się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, audycje nieraz szeroko zbudowane, więc no, wymaga to, powiem tak, wymaga to dużej pracy. Dobrze, teraz udostępniam ekran i przejdziemy, słuchajcie, kochani, do pewnej prezentacji, którą Wam tu chcę przedstawić. Pokaz slajdów. Sekundka. Pokaz slajdów od początku i jedziemy. Więc temat dzisiejszy to pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu. Tak, z jednej strony te pola magnetyczne, elektromagnetyczne mogą oddziaływać destrukcyjnie, ale z drugiej strony wybrane pasma mogą wspomagać oczywiście organizm i powodować jego witalizację. Piszę o tym zresztą w swoich moich 4 książkach poświęconych właśnie temu tematowi, a więc biomagnetyzm, część pierwsza i część druga, magnetostymulacja, magnetorelaksacja, suplementacja polami magnetycznymi. Tutaj zwłaszcza te 2 pierwsze książki, biomagnetyzm, tu taka jak dziwna postać niby i tak dalej, ale piszę o zjawiskach fizycznych. Chodzi o po prostu typowe zjawiska fizyczne, więc pierwszy tom pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia, źródło witalności organizmu, a część druga, jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu, bo są urządzenia, które służą wspomaganiu organizmu właśnie
dzięki wykorzystaniu terapeutycznych pasm pól magnetycznych. Ale przechodzimy już do właściwego tematu. Mottem naszej dzisiejszej prelekcji jest: wiadomo, że linie sił emitowanych przez jądro naszej planety tworzą potężne pole, w którego środku żyjemy. Z tego punktu widzenia nasze ciało jest tylko żywione magnesem, który współgra harmonijnie z częstotliwościami, jakie wysyła nasza Ziemia, Słońce, Księżyc i cały kosmos. Jeżeli nawet możemy powiedzieć, że Księżyc nie wysyła, to jak już poza nawiasem, jakiegoś własnego promieniowania elektromagnetycznego, to przecież odbija światło słoneczne, a to światło słoneczne jest to fala elektromagnetyczna. I dalej, poddane siłom kosmicznym czerpie ono, nasze ciało, niezbędną energię do swego rozwoju. Stąd jest rzeczą normalną, że fale magnetyczne mogą nam pomagać w utrzymaniu równowagi i sprawności naszego systemu obronnego pod warunkiem, że potrafimy oswoić owe rozprzestrzeniające się linie sił, które są wszechobecne, a jednocześnie niewidoczne i nieujarzmione. To jest fragment książki Leczenie polem magnetycznym. Autorzy Tran Ki, Pierre Laget, Jean-Michel Gilbert. Mówimy o zdrowiu, mówimy o układzie odpornościowym, immunologicznym. Pytanie, co to jest zdrowie? Według definicji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to jest stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, czyli dobrego samopoczucia. To nie jest tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale z drugiej strony, według doktora Horsta Michaelisa, to jest doskonały naukowiec. Był czas, że wielokrotnie bywałem u niego na wykładach. Akurat to jest dyrektor Euroinstytutu Medycyny Bioenergetycznej, Akademia Bioenergetyki w Liechtenstein. On powiadał zawsze, że zdrowie to jest cielesna i duchowa sprawność. Im większa sprawność, tym lepsze zdrowie. Bardzo ciekawa, bardzo odpowiadająca mi po prostu definicja. I teraz, jakie jest nasze naturalne prawo? Słuchajcie, jeżeli rodzimy się, żyjemy, to mamy być po prostu w stanie pełnego zdrowia, w stanie dobrego samopoczucia, dobrostanu. A ten dobry stan zdrowia oznacza po prostu stały, wysoki poziom czystej energii, równowagę emocjonalną, jasność umysłu, odporność na choroby zakaźne, a więc wirusy, bakterie i tak dalej, na wszelkie infekcje i zdolność do obrony przed nowotworami, chorobami układu krążenia. To jest taki po prostu taka jakby pigułka, taki speech zasadniczy. I teraz warto zastanowić się, co ma zasadniczy wpływ na ludzkie zdrowie. Niczego nie odkryję, każdy z Was z pewnością wie, że przede wszystkim styl życia, czyli nieprawidłowe odżywianie, a raczej nieprawidłowa konsumpcja, tak byśmy nazwali, produktów, które są oferowane nam do jedzenia, bo ja ciągle mam problem z nazewnictwem. Siłą rzeczy przyzwyczajeni jesteśmy odżywianie mówić, ale w gruncie rzeczy to mamy na myśli produkty do jedzenia, a produkty do jedzenia nie oznaczają wcale, że to są produkty, że to nie muszą być produkty odżywcze. Dalej, udogodnienia cywilizacyjne, czyli słuchajcie, to, że coś jest łatwiej robić, to nie znaczy, że to jest lepsze. Bo jeżeli mamy samochód i mamy do sklepu 500 metrów, to zamiast po prostu pójść piechotką, przejść się, czy pojechać rowerem, to my siadamy te swoje 4 literki i wozimy się po prostu samochodem. No bo tak jest łatwiej. Ale czy, jeszcze raz powtarzam, lepiej dla naszego organizmu? Nadmiar używek, kawusia, alkohole, tytoń i tak dalej. Wiecie doskonale o co chodzi. Brak ruchu, gdzie wielu z nas pracuje na siedząco przy komputerach, przy jakichś okienkach i tak dalej. Mało się poruszamy, a to ruch decyduje w dużej mierze o zdrowiu człowieka. Powiem tylko tak, że wielu z Was to już doskonale wie, bo akurat ten odcinek nakręcam w marcu 2024 roku, 2 stycznia 2024 skończyłem 70 lat. Cały czas, oczywiście staram się dbać o siebie na miarę możliwości, no grzeszę różnymi sprawami, ale też ćwiczę cały czas.
Są oczywiście, co prawda, przerwy, czasami 2-3 miesięczne, ale cały czas ćwiczę. Nawet w tym okresie, kiedy po jakimś okresie przerwy zaczynam ćwiczyć, to jest załóżmy kilka dni, zawsze 10-minutówki, później jest 15 minut przez kilka dni, później 20, aż dochodzę do godziny. A ponieważ wiem, jak można sobie ostro dać czadu, że tak powiem, w jaki sposób poćwiczyć, zwłaszcza dużo ćwiczeń rozciągających, no więc to po prostu stosuję. Dalej, stresy, które są wszechobecne i które przede wszystkim niszczą nasze nerki, generalnie dlatego, że stres generuje czynniki zakwaszające, a więc mamy do czynienia po prostu z zakwaszeniem organizmu. A więc tak jak właśnie tutaj wyświetliłem zdanie, wszystkie te czynniki powodują zakwaszenie organizmu. To jest niskostopniową, latentną, czyli tak zwaną bezobjawową kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, powtórzę jeszcze raz, i w związku z tym pojawia się niedotlenienie, czyli najpierw hipoksemia, czyli braki tlenu w tętnicach, a później się pojawia hipoksja, czyli braki tlenu w tkankach, bo przecież tętnice, które prowadzą tlen, mają tego tlenu za mało i nie zaopatrują po prostu tkanek zwyczajnie w tlen. I skutkiem tego jest, słuchajcie, ponad 70 chorób tak zwanych cywilizacyjnych, z którymi medycyna akademicka kompletnie sobie po prostu zwyczajnie nie radzi. I tutaj trzeba dorzucić jeszcze kwiatek, znaczy kamyczek do ogródka, że największe niebezpieczeństwo, największe zło stanowi fakt zakorzeniania się i utrwalania takiego stereotypu w naszej świadomości ludzkiej, że tabletka jest dobra na wszystko. Czyli tabletka użyźni glebę, tabletka oczyści wodę, tabletka poprawi stan powietrza. Oczywiście mówię o przysłowiowej tabletce, czyli o jakimś bardzo prostej metodzie, która załatwia wszystko. I teraz zwróćcie uwagę na różnego rodzaju reklamy, leków zwłaszcza. Wszystko. Mamy leki w zasadzie na wszystko. Masz problemy z laktazą, czyli nie masz enzymu laktazy, czy masz problemy z tym enzymem, więc nie możesz trawić mleka, produktów mlecznych. Nie ma żadnego problemu, już dostarczamy ci odpowiedni produkt, jedz wszystko. Masz problemy z wątrobą, boli, znaczy masz wątroba ma problemy z tym, co jemy, nie ma problemu. Weź tylko to łyknij i będzie wszystko w porządku. Czyli nic nie musisz zmieniać, nic w swoim stylu życia kompletnie. Wszystko za ciebie załatwimy, czyli przysłowiowa pigułka ma załatwić wszystkie sprawy. Jest to wielkie, potężne kłamstwo, a my się dajemy po prostu zwyczajnie oszukiwać szalbierzom. I tutaj moim zdaniem, zawsze to powtarzam od lat, jedynie kompleksowe podejście do pacjenta gwarantuje sukces zabiegów leczniczych i jego powrót do pełnego zdrowia psychofizycznego. Dlatego jest nieodzowne stosowanie wszelkich metod leczniczych, i tych naturalnych, i akademickich. Ja, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja wcale nie jestem wrogiem lekarzy. Ja mam wielu znajomych lekarzy, świetnych specjalistów. Wszystko zależy od tego, kto kim jest. Jest mechanik i mechanik, jest lekarz i lekarz, jest nauczyciel i nauczyciel, ksiądz i ksiądz, policjant i policjant, sprzedawca i sprzedawca. Wszystko zależy od tego, co kto sobą po prostu prezentuje, jaki wysoki poziom etyki, wykształcenia i mądrości. Bo trzeba tutaj od razu powiedzieć, że wykształcenie nie jest kompletnie to same z mądrością. Trzeba to w końcu zrozumieć. I z wymienionych tych wszystkich wcześniej względów ważne jest więc bardzo dokładne rozpoznanie wszelkich czynników zagrażających naszemu zdrowiu, sprawności i życiu. I jednym z takich czynników, to już wiecie doskonale, bo przecież sporo tych audycji na temat pól magnetycznych zrealizowaliśmy, jednym z takich czynników ciągle bardzo mało znanych i totalnie lekceważonych, właśnie może dlatego, że mało znanych, są sztucznie generowane pola elektromagnetyczne. I tutaj, jeżeli już mówimy o polach elektromagnetycznych, to warto sobie przypomnieć, co to są takiego, są to takiego pola magnetyczne.
A więc pole magnetyczne jest to przestrzeń, przede wszystkim wokół Ziemi. My mówimy w tej chwili o tej naszej planecie, nie wybiegamy daleko w kosmos, a więc wokół Ziemi lub magnesów trwałych, w której działa siła magnetyczna na inne umieszczone w niej magnesy lub przedmioty stalowe, tak zwane ferromagnetyki, a więc w dużym skrócie zawierające na przykład między nimi żelazo. A więc na pierwszej tu ilustracji widzimy pole magnetyczne Ziemi i linie sił pola magnetycznego. One są niewidoczne, ale jeżeli widzicie na przykład jest magnes, taki sztabkowy i na ten magnes położymy kartkę i na tą kartkę rozsypiemy opiłki, te opiłki ustawią się właśnie tak, jak tutaj zostało to pokazane. A więc z kolei ten trzeci rysunek, tutaj kursor mój krąży, pokazuje, jak biegną te linie i umowny kierunek przebiegu tych linii jest od N do S, czyli od bieguna północnego tak zwanego do bieguna południowego. N, North, is and south, przepraszam za moją angielszczyznę, nieważne w tej chwili, a więc biegun północny N, biegun południowy po prostu S. I teraz popatrzcie, w dodatku okazuje się, że te pola magnetyczne są generowane podczas przepływu przez przewodnik zmiennego prądu elektrycznego. Wówczas powstaje wokół niego, czyli indukuje się zmienne pole elektromagnetyczne. Indukcja, czyli wpływ, czyli prąd elektryczny przepływający, a więc właśnie tutaj mamy, przepływa przemienny prąd elektryczny przez przewodnik i wówczas indukuje, czyli wpływa na powstanie wokół tego przewodnika przemiennego pola magnetycznego. Ale to zjawisko jest również odwrotne. Co prawda tutaj oczywiście to zjawisko zastosowano na przykład w cewkach elektromagnetycznych, zaraz będziemy o tym mówić, jeszcze znaczy odwrotnym zjawisku, a więc mamy na przykład cewkę elektromagnetyczną, która została, elektryczną, przepraszam, przewód został nawinięty na metalową sztabkę, która ma wzmacniać to pole elektromagnetyczne i teraz jest dopływ prądu, odpływ prądu, czyli obwód zamknięty i wewnątrz tego zwoju, czyli zwojnicy, czyli cewki, czyli solenoidu inaczej, powstaje zmienne pole magnetyczne, a z kolei ten rdzeń stalowy na przykład wzmacnia to pole elektromagnetyczne. I teraz popatrzcie, jest zjawisko również odwrotne, bo jeżeli na przykład w takim magnesie, akurat tutaj magnes jest podkowiasty, jeżeli w przewodniku umieszczonym zmiennym umieścimy przewodnik w zmiennym polu magnetycznym, to wówczas w tym przewodniku będzie powstawał, czyli indukował się zmienny prąd elektryczny. Jeszcze raz powtarzam, popatrzcie. Tu płynie prąd, przez przewodnik płynie prąd, powstaje pole. Dobrze, i teraz słuchajcie, a więc tu odwrotnie, jeżeli mamy, to jest oczywiście magnes stały, ale jeżeli tą zwojnicą będziemy obracać, to ona będzie przecinać, ta zwojnica, linie sił pola magnetycznego, które biegną od N do S, od bieguna północnego do bieguna południowego i wówczas w tym przewodniku, który będziemy obracać, bo jeżeli nie obracamy, to ten przewodnik jest w stałym polu magnetycznym. Natomiast jeżeli zaczynamy go obracać, to są zmienne linie, które przenikają przez ten przewodnik. A więc po prostu w ten sposób wytwarzamy zmienne pole magnetyczne i w przewodniku indukuje się, tak jak powiedziałem, zmienny prąd elektryczny i to między innymi zjawisko wykorzystano przy konstruowaniu prądnic wytwarzających prąd elektryczny. To cała jest po prostu zwyczajna technika, więc nie ma żadnego problemu. I teraz przejdźmy do człowieka. A może najpierw nie do człowieka, tylko w ogóle do różnych substancji chemicznych. Substancje to są związki chemiczne, które są zbudowane z pierwiastków. Oczywiście w substancjach wyróżniamy różnego rodzaju pierwiastki, ale z pierwiastków nie da się wyodrębnić żadnych innych substancji. Kompletnie. Czyli kawałek miedzi krojony na plasterki będzie nadal po prostu plasterkiem, będzie miedzią. Natomiast wszystkie pierwiastki zbudowane są z atomów. I teraz tutaj dla przykładu mamy
pokazany atom tlenu, który zawiera 8 protonów, 8 neutronów. Protony są dodatnie i mamy oczywiście na dwóch orbitach elektrony, ujemne ładunki elektryczne. I teraz, a więc biorąc pod uwagę nas, ludzi, przecież nasze ciała fizyczne zbudowane są z substancji, czyli związków chemicznych. Te są z kolei z pierwiastków, te z atomów, a atomy z protonów i z elektronów, czyli komórki organizmu, składają się z ogromnej liczby atomów zawierających elektrony. W związku z tym nasze ciała stanowią więc uformowaną chmurę elektronów, często bardzo piękną. Na przykład w przypadku pań te chmury elektronowe tworzące ich ciała są naprawdę cudowne, no i wywołują oczywiście w nas, mężczyznach, odpowiednie, powiedzmy, reakcje. A więc właśnie dlatego, że nasze ciała są uformowanymi chmurami elektronów, dlatego jesteśmy istotami elektrycznymi. Teraz jest następna sprawa, ale z drugiej strony okazuje się, że nasze ciała, podobnie jak urządzenia techniczne, generują pola elektromagnetyczne. Jest pole magnetyczne serca, mózgu, każda komórka też jest takim kondensatorem, takim no, elementem elektronicznym czy elektrycznym generalnie i dlatego jesteśmy również istotami magnetycznymi. Ja tutaj akurat nie traktuję tego tematu bardzo szeroko, więcej na ten temat piszę oczywiście w swoich książkach. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj mamy taką ilustrację, pola magnetyczne generowane przez człowieka. To wszystko na podstawie badań tu pana Sławomira Tumańskiego, czujniki pola magnetycznego z Politechniki Warszawskiej. A więc zobaczcie, że biorąc pod uwagę indukcję magnetyczną liczoną w teslach, czyli moc tak jakby strumienia magnetycznego, to popatrzmy, tu na tym poziomie mamy pole ziemskie, ale znacznie niżej, bo to jest 10 do minus czwartej Tesli, 10 do minus 10 to jest pole serca, jest pole oka niżej, później pole mózgu, pole siatkówki oka. Okazuje się, że te wszystkie elementy, te narządy wytwarzają, tak prawdę mówiąc, własne pole magnetyczne. I jak mówił profesor Włodzimierz Sedlak, cudowna, wspaniała postać, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, organizm jest związany funkcjonalną całość polami elektromagnetycznymi, czyli magnetyzm jest siłą, która utrzymuje wszystko w całości. I jeszcze mówiąc o profesorze Włodzimierzu Sedlaku, przeczytałem kiedyś jego prawie wszystkie książki. Na początku, jak zabierałem się, to było wiele lat temu, na początku niewiele rozumiałem, ale je czułem. To jest dziwne określenie. Dopiero druga, trzecia lektura, powtarzanie tego, zacząłem rozumieć, o co chodziło profesorowi Sedlakowi, który napisał masę książek, na przykład między innymi Homo Electromagneticus, czyli człowiek elektromagnetyczny, a w zasadzie bioelektroniczny. Napisał świetną książkę Życie światłem. W ogóle to była niesamowita po prostu postać. Namawiam Was do ewentualnie zainteresowania się twórczością profesora Włodzimierza Sedlaka. I trzeba od razu tutaj powiedzieć, że wszystkie procesy biologiczne są regulowane przez naturalne pola magnetyczne. I znowu posłużę się słowami profesora Sedlaka. Jesteśmy jednym wielkim, niezwykle subtelnym receptorem zmysłowym dla odbioru wszelkiej informacji, ale przede wszystkim jednak elektromagnetycznej. To jest niesamowite. I jak mówi słynny fizyk, noblista Werner Heisenberg, energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata. W organizmie nośnikiem informacji magnetycznej jest krew. Dokładnie czerwone, szczególnie czerwone ciałka krwi, które zawierają hemoglobinę, a ta zawiera w skład którego wchodzi po prostu żelazo. I zakłócenie naturalnego pola magnetycznego, zakłócenia blokują funkcję krwi. Wystarczy, że
pole magnetyczne Ziemi słabnie albo znajdziemy się w polach zakłócających, czyli na przykład tych technicznych, i następuje blokowanie funkcji krwi. A przecież krew, no, czerwone ciałka krwi roznoszą tlen, więc każdy, nie mam tutaj odpowiedniego, że tak powiem, o, mam pokrywkę od słoiczka, wyobraźcie sobie, że to jest erytrocyt i taki erytrocyt, czyli czerwone ciałko krwi, potrafi przyłączyć 4 elektrony, pod warunkiem, że te erytrocyty nie są posklejane, czyli nie dochodzi do ich rulonizacji. Jeżeli dochodzi do ich rulonizacji, następuje zakwaszenie organizmu, krew jest alkaliczna nadal, spełnia odpowiednie parametry, ale erytrocyty zaczynają się sklejać, więc nie są w stanie przyłączać odpowiedniej ilości tlenu i zaczynamy się zwyczajnie dusić. Mamy braki po prostu tlenowe. Więc zablokowanie funkcji krwi powoduje zaburzenia procesów samoregulacji organizmu i jego zdolności do samoleczenia, do samouzdrawiania, do przywrócenia tej równowagi życiowej, homeostazy. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie tylko substancje chemiczne, lecz także niekorzystne częstotliwości mają ogromnie szkodliwy wpływ na organizm człowieka, modyfikując go 2 faktorami, 2 czynnikami. Z jednej strony elektrycznie i z drugiej strony magnetycznie. I jak mówił właśnie profesor Sedlak, że te 2 faktory, te 2 czynniki ugniatają nasze ciała jakby na 2 ręce. Z jednej strony elektrycznie, z drugiej strony po prostu magnetycznie. I to jest właśnie ogromny problem. I człowiek, zniekształcając warunki swojego środowiska, zmienił jednocześnie własny profil elektronowy. Ja w tej chwili też siedzę przy komputerze, to jest zrozumiałe, mam w pobliżu siebie komórkę, no bo niestety są takie czasy. I w związku z tym ja wiem, że jestem w tej chwili narażony na oddziaływanie tego typu zakłócające, destrukcyjne działanie tych urządzeń. Wszędzie są przewody elektryczne i tam, gdzie płynie prąd, wytwarza się pole magnetyczne zakłócające funkcjonowanie naszego organizmu. I cóż z tym trzeba zrobić? No właśnie to, o czym mówimy w wywiadach z panem Andrzejem Fiedorukiem. Trzeba po prostu temu zapobiegać i dożywiać organizm, zasilać go pasmami terapeutycznymi pól magnetycznych. Ale wracam do rzeczy. W związku z tym, o czym ja mówię, nastąpiło niebywałe zanieczyszczenie środowiska. Oczywiście chemiczne, o czym wiecie, oczywiście akustyczne, bo mamy wszechobecny hałas, ale mamy bardzo niebezpieczne to jest zanieczyszczenie elektromagnetyczne całej planety, całej Ziemi. I teraz popatrzcie, przecież wokół siebie mamy masę urządzeń, mamy masę przyrządów, aparatów i tak dalej, które są źródłami tych pól magnetycznych i zakłócenia naturalnych pól magnetycznych Ziemi. Tu Ziemia wytwarzała naturalne pola, zakłócenia są spowodowane właśnie tymi zanieczyszczeniami elektromagnetycznymi, czyli smogiem elektromagnetycznym generowanymi przez urządzenia elektryczne, które nas otaczają i o których my mówimy, że nie damy rady już niestety żyć. I to powoduje ogromny wzrost chorób cywilizacyjnych. Ja mówię często w swoich audycjach o zakwaszeniu. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, tamto pan mówił że zakwaszenie powoduje te choroby, a tutaj z kolei problemy ze smogiem elektromagnetycznym. Tak, dlatego że smog elektromagnetyczny jest bardzo istotnym czynnikiem zakwaszającym między innymi organizm i powodującym spadek utlenowania, przede wszystkim tak zwanego utlenowania krwi, czyli po prostu nasycenia krwi tętniczej tlenem. To jest, wiecie doskonale, że w tej chwili, przepraszam, akurat telefon, ktoś do mnie się spróbował dozwonić. A więc mamy w tej chwili potężną ilość zakłóceń i w obrębie tych zakłóceń wszyscy my żyjemy razem z naszymi rodzinami, naszymi dziećmi. I tutaj w tej chwili podam przykład negatywnego wpływu sztucznych pól magnetycznych na organizm. To są obrazy z kamery termowizyjnej. Po lewej stronie mamy obraz termowizyjny głowy niepoddanej ekspozycji.
na szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego telefonu komórkowego. Te jasne miejsca czerwone to jest po prostu temperatura ludzkiej głowy. Natomiast po prawej stronie mamy obraz termowizyjny głowy po 15 minutach rozmowy przez telefon komórkowy. I to obszary żółte, czerwone wykazują już bardzo negatywne dla zdrowia skutki cieplne, a więc między innymi bardzo silne ogrzewanie się mózgu, powstają tak zwane hotspots, gorące punkty. Dochodzi czasami do miejscowego podgrzania mózgu nawet o 2 stopnie, plus 2 stopnie Celsjusza, ponad temperaturę taką tą normalną ludzkiego organizmu i to jest szalenie niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. I oczywiście pojawiły się bardzo nowe, bardzo poważne zagrożenia, czyli tak zwana technologia 5 grześków, ja to nazywam. Wiecie o co chodzi. Oczywiście tak zwani specjaliści mówią, nie, no nie ma żadnego niebezpieczeństwa, nie ma siły i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego to jeszcze przed wprowadzeniem tej technologii Ministerstwo Zdrowia obniżyło normy, pozwoliło stukrotnie zwiększyć promieniowanie tej telefonii komórkowej? Co to były przypadki? Jacy specjaliści się na ten temat wypowiadają? Fizycy o fizjologii organizmu, elektronicy się wypowiadają o fizjologii organizmu, fizjologii komórki. Przecież oni nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym oni mówią. Im się tylko wydaje. I tutaj przytoczę słowa profesora Stanisława Zelnina, to jest rosyjski naukowiec, niesamowita postać. 4 profesury, 3, przepraszam, profesury, 2 doktoraty, profesura z fizyki, profesura z chemii, profesura z biologii, doktor filozofii, doktor nauk o pamięci wody, wszystkie tytuły zdobyte, znaczy osiągnięte w Rosyjskiej Akademii Nauk. Człowiek, który ma ogromną wiedzę i on mówi, o czym mam rozmawiać z fizykami, jak oni nie znają chemii i biologii. O czym mam rozmawiać z biologami, jeżeli oni nie znają fizyki i chemii i tak dalej, i tak dalej. A w dodatku filozofia to jest etyka jednocześnie. A więc o czym mają elektronicy, fizycy mówić o naszym zdrowiu, jak to wpływa na nasze, bo oni twierdzą, że to nie jest niebezpieczne, a na jakiej podstawie oni twierdzą? Na podstawie norm, wytycznych? Kto to bada, tak prawdę mówiąc? To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo, tak prawdę mówiąc. Więc jaki jest wpływ oddziaływań sztucznych pól magnetycznych na organizm? Po pierwsze, rozdrażnienie i bóle głowy, wzmożona pobudliwość nerwowa, osłabienie, zaburzenia snu, stany depresyjne, otępienie, niekorzystne zmiany morfologiczne krwi, zwiększenie zawartości histaminy we krwi, podwyższenie tętna, zaburzenia hormonalne, zaburzenia pracy układu wydzielniczego i układu krążenia, zaburzenia przemian metabolicznych, zaburzenia czynności bioelektrycznych mózgu, zaburzenia podziału komórek, zaburzenia krzepliwości krwi, zachorowania na białaczki, guzy mózgu, spadek aktywności grasicy, bezpłodność. Trzeba rozróżnić niepłodność i bezpłodność. W tej chwili 1,5 miliona polskich par nie może mieć dzieci. Z czego to wynika? Nie tylko z chemizacji, nie tylko z jedzenia, po prostu właśnie z tego, że mamy taką sytuację w ekosystemie elektromagnetycznym. Kochani, wszechświat, zacytuję, wszechświat jest maszyną elektromagnetyczną, a człowieka możemy śmiało nazwać Homo electromagneticus, gdyż jest on faktycznie układem elektromagnetycznym. Nic więc dziwnego, że człowiek i wszechświat muszą na siebie oddziaływać. I czynią to przy tym często w stopniu znacznie przekraczającym możliwości naszego świadomego pojmowania, bo my nie widzimy, nie czujemy tych fal elektromagnetycznych. To nie jest rana, to nie jest kwas, który wypiłem i tak dalej, i tak dalej. Nie duszę się jeszcze, ale to pomału destrukcyjnie oddziałuje na nasze organizmy. Kontynuuję cytat. Zdumiewające, że aż do najnowszych czasów tak mało zastanawiano się nad prawdziwymi mechanizmami tych oddziaływań. To jest cytat z książki Cykle Nieba. Profesorowie Guy Lyon Playfair i Scott Hill
biofizycy ze Stanów Zjednoczonych. I już kończąc, kochani, właśnie dlatego tak istotna jest obecnie potrzeba zrozumienia wpływu zarówno negatywnego, jak i pozytywnego terapeutycznego oddziaływania wybranych pasm pól elektromagnetycznych, zakresów, sposobów ich zastosowań na organizmy żywe. Rzecz jasna, będziemy tę tematykę kontynuować w naszych audycjach na naszym kanale, więc zapraszam Was. W tej chwili już zatrzymuję udostępnienie tego materiału. Jak widzicie, sprawa jest bardzo poważna, a ja postawiłem sobie takie zadanie, że mam po prostu robić wszystko, żeby zmienić naszą świadomość prozdrowotną. A ta świadomość prozdrowotna obejmuje sprawy odżywiania i sprawy pól elektromagnetycznych i wody, i powietrza, naszej psychiki, naszego rozwoju osobistego, rozwoju duchowego i tak dalej. Tych wszystkich czynników, które wpływają na nasze zachowanie, na nasze zdrowie, na naszą sprawność, biowitalność i fizyczną, i psychiczną, umysłową i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, żeście byli dzisiaj znowu ze mną, że żeście wysłuchali. Mam nadzieję, że i ta audycja spełniła wasze po prostu potrzeby, że odnajdujecie nowe treści, uczycie się pewnych nowości, przypominacie w zasadzie, bo przecież uczyliście się w szkole podstawowej, w szkołach średnich o tych wszystkich historiach, ale to gdzieś tam umyka dzień za dniem i tak dalej, różnego rodzaju inne mamy sprawy do załatwienia i warto sobie czasami takie rzeczy po prostu przypomnieć. Do widzenia, wszystkiego najlepszego, do następnej audycji. Cześć, trzymajcie się doskonale. Papatki.